Skoro Jeep Willys jest dziś ikoną, to dlaczego w chwili narodzin był przede wszystkim zamówieniem w trybie alarmowym, a nie projektem z ambicją zostania legendą? Ponieważ jego historia zaczyna się nie od rysunku stylisty, tylko od logiki mobilizacji. W 1940 roku amerykański Quartermaster Corps potrzebował lekkiego pojazdu 4x4 do zadań, w których nie dawało się już sensownie latać motocyklem z wózkiem, ani ciężarówką. Nowy typ wojny wymagał przerzucania ludzi, łączności, amunicji, radiostacji i drobnego zaopatrzenia w sposób szybki i elastyczny, często po drogach, które były bardziej linią na mapie niż infrastrukturą. Specyfikacja była bezlitosna. Mały, lekki, napędzany na 4 koła, możliwy do naprawy w polu, zdolny do pracy w błocie, piachu i na kamieniach, przy ograniczonych zasobach materiałowych. Z tej perspektywy Jeep nie miał spełniać marzenia, tylko dołknąć dziurę organizacyjną w armii. Taki mały gap filler. Jeep powstał jako odpowiedź systemowa, nie jako obiekt kultu. Dlaczego testy polowe stały się całą osią procesu? I co one mówiły o mentalności armii? Dlatego, że wojsko nie oceniało samochodu jak kierowca cywilny. Liczyło się to, czy konstrukcja zniesie przeciążenia, niekonserwowaną eksploatację i prowizoryczne naprawy. Wczesne próby przeprowadzono m.in. w rejonie ośrodka testowego w Maryland. Camp Holabird przewija się w źródłach jako miejsce, gdzie prototypy dostawały prawdziwy świat, bez taryfy ulgowej. Nie chodziło o komfort, nie chodziło o osiągi w sensie sportowym. Chodziło o zachowanie pod obciążeniem, o to, co pęka, co się luzuje, co przegrzewa i jak szybko można wrócić do ruchu. Armia de facto testowała nie tylko auto, ale cały łańcuch logistyczny. Trwałość podzespołów, łatwość dostępu do elementów serwisowych, prostotę wymiany części. To dlatego tak się nie dążono do standaryzacji, bo w wojnie logistycznej mniej ważne jest to, czy to pojedzie bardzo szybko, a bardziej, czy to da się utrzymać w ruchu masowo. Jeep miał przechodzić testy jak narzędzie pracy, nie jak produkt dla klienta. Dlaczego pierwszy realny krok zrobiła mała firma Bantam, a nie przemysłowy gigant? Bo w tym wyścigu liczył się czas. Amerykan Bantam zdołał dostarczyć prototyp i udowodnić, że koncepcja lekkiego 4x4 ma sens. Źródła podkreślają tempo. Prototyp powstał w Butler w Pensylwanii i trafił na testy na styk terminu. Tyle, że wojna to nie tylko projekt, to produkcja. I tu Bantam natychmiast natrafił na mur. Nie miał możliwości wytwarzania na skalę setek tysięcy. Armia mogła uznać rozwiązanie za właściwe, ale nie mogła oprzeć się na wykonawcy, który nie dostarczy wolumenu. W praktyce Bantam stał się więc zapłonem procesu, który przyjęli więksi gracze. Bantam udowodnił ideę, ale wojna potrzebowała fabryk, a nie tylko pomysłu. Co przesądziło, że finalnym kształtem zwyciężył Willys MB. Przewaga Willisa była mieszanką pragmatyzmu i rachunku. Po serii porównań i poprawek wojsko dążyło do wybrania jednego standardu. A Willys wygrał m.in. dzięki mocniejszemu silnikowi L134 Go Devil i kosztowi jednostkowemu. Źródła opisujące standaryzację i przejście do produkcji masowej podają, że kontrakt z lipca 1941 roku na 16 000 sztuk miał cenę jednostkową $738,74. To ważne, bo pokazuje, że Jeep od początku miał być tani w zakupie, w sensie wojennym, a jednocześnie wystarczająco mocny, by nie umierać na pierwszym podjeździe z ładunkiem. Wojsko nie wybierało najbardziej finezyjnego projektu, tylko taki, który minimalizował ryzyko. Ryzyko awarii, ryzyko opóźnień, ryzyko rozjazdu specyfikacji. Willys wygrał, bo był najbardziej dopasowany do wojny, kosztowo i użytkowo. Skoro Willys wygrał, to dlaczego w ogóle do gry wszedł Ford? I po co był GPW? Bo zwycięzca konkursu nie był w stanie sam zalać frontów. Liczby były bezwzględne. W czasie wojny wyprodukowano ponad 647 000 ćwierćtonówek 4x4, ponad 359 000 Willysów MB i ponad 277 000 Fordów GPW. To jest skala, która tłumaczy wszystko. Armia chciała jednego standardu, ale wielu wykonawców. Ford dostał kontrakty na GPW i w źródłach widać, że cena Forda bywała wyższa w konkretnych zamówieniach. Przykład kontraktu opisywanego przez Automotive History Foundation mówi o 15 000 GPW za $14 623 900, czyli około $975 za sztukę. Włączenie Forda to była decyzja strategiczna. Rozproszyć ryzyko, przyspieszyć dostawy, zbudować zabezpieczenie produkcji. W wojnie nie wygrywa ten, kto ma ładniejszą konstrukcję. Wygrywa ten, kto potrafi ją wytwarzać w tempie odpowiadającym stratności sprzętu. GPW nie był inną filozofią. Był narzędziem skali. Gdzie dokładnie powstawały te jeepy i jak wyglądała geografia produkcji? U Willisa sercem było Toledo, w Ohio.
Tam odbywał się montaż finalny i integracja napędu, a istotna część produkcji nadwozi była outsourcowana do wyspecjalizowanych wytwórców. W opracowaniach przewija się m.in. rola American Central Manufacturing w wytwarzaniu dużej części body tabs dla całego programu. Ford natomiast produkował GPW w kilku zakładach jednocześnie. Źródła branżowe wymieniają 6 głównych fabryk, m.in. Rouge Dearborn, Louisville, Dallas, Chester, Richmond, Edgewater. Jeśli zejść do poziomu liczbowego przypisywanego do zakładów Forda, w obiegu funkcjonują zestawienia rozbijające produkcję na konkretne zakłady, np. duże wolumeny Dallas i Louisville. Te dane kompilowane przez środowiska historyków i rekonstruktorów programu GPW i zwykle oparte o kontrakty wojskowe, ale nie zawsze w formie jednej oficjalnej tabeli rządowej. Ważne jest tu jedno. Jeep nie był produkowany gdzieś. On był produkowany sieciowo, fabryka po fabryce, tak żeby tempo i ciągłość dowozu odpowiadały potrzebom frontu. Jeep był projektem przemysłowym w skali państwa, a nie produktem jednej fabryki. Jak wyglądała realna trwałość w warunkach frontowych? I czy to prawda, że Jeepy traktowano jako sprzęt na straty? Trzeba tu rozdzielić dwie rzeczy. Trwałość konstrukcji jako takiej oraz przewidywaną żywotność w walce, czyli statystyczną przeżywalność na froncie. W materiałach popularno-historycznych powtarza się teza, że armia liczyła średnią Combat Life Expectancy na poziomie około 90 dni. Taką liczbę wprost przypisuje się kalkulacjom US Army. Co to oznacza praktycznie? Nie to, że Jeep psuł się po 90 dniach. To oznacza, że w intensywnych działaniach bojowych sprzęt tej klasy był często tracony wcześniej. Przez ostrzał, miny, wypadki, porzucenie w odwrocie, zużycie ponad normę lub brak możliwości ewakuacji uszkodzonego pojazdu. Równocześnie fakt, że ogromna liczba Jeepów przetrwała dekady w służbie powojennej w wielu krajach, pokazuje, że sama konstrukcja przy normalnym serwisie potrafiła być bardzo długowieczna. A więc mówimy o dwóch różnych trwałościach: mechanicznej i bojowej statystycznej. Jeep nie był kruchy, był wystawiony na warunki, które niszczyły każdy pojazd. Skoro Jeep miał być prosty, to czy ta prostota naprawdę pomagała w wojnie, czy była tylko oszczędnością? Pomagała, bo prostota była elementem strategii utrzymania ruchu. Mniej elementów luksusowych to mniej punktów awarii i mniej rzeczy wymagających precyzyjnego serwisu. Dodatkowo uproszczenia konstrukcyjne miały wymiar produkcyjny. Przykład klasyczny to przejście od wczesnej spawanej kartownicy grilla, slat grill, do tłoczonego grilla, stalowego, lżejszego i tańszego w wytwarzaniu, który według opracowań mógł kosztować około 1/3 tego, co wcześniejsza pracochłonna wersja. To są detale, które w czasie pokoju są ciekawostką, a w czasie wojny stają się decyzją strategiczną. Oszczędzasz roboczo-godziny, stal, logistykę części zamiennych i skracasz cykl produkcyjny. Jeep miał być wytwarzany szybko, a później równie szybko odtwarzalny przez naprawy. Prostota w Jeepie była narzędziem masowości w produkcji i w naprawie. Jak duża część produkcji trafiła do sojuszników i jak działał tu Lend-Lease w praktyce? Bardzo dużo. W zestawieniach dotyczących dystrybucji sprzętu wprost pojawia się liczba około 182 500 Jeepów dostarczonych sojusznikom w ramach Lend-Lease. Źródła rozbijają to dalej. Około 105 000 do Imperium Brytyjskiego, wliczając m.in. Australię i Indię. Ponad 8 000 do Kanady. Około 50 000 do ZSRR. A także istotne wolumeny do wolnych Francuzów. Około 10 000. I do Chin. Prawie 7 000. Te liczby są ważne, bo pokazują, że Jeep nie był tylko amerykańskim narzędziem, tylko standardem alianckim. W brytyjskim użyciu stał się w wielu miejscach narzędziem wręcz ratowniczym dla logistyki. Źródła opisują sytuacje, w których Jeepy wyciągały cięższe pojazdy z piachu w Afryce, bo masa i napęd dawały im przewagę w określonych warunkach. Jeśli chodzi o ZSRR, warto pamiętać, że w Lend-Lease do Sowietów szły gigantyczne ilości sprzętu transportowego. Dane o Lend-Lease podają ogólnie ponad 400 000 jeepów i ciężarówek wysłanych do ZSRR. To kategoria łączona, nie tylko Willys MB, ale w samych zestawieniach przejawia się liczba około 51 000 pojazdów 4x4 wysłanych do ZSRR. Często w kontekście, że istotna część była Fordami GPW. Lend-Lease zrobił z Jeepa wspólny język mobilności aliantów. Ile naprawdę kosztował jeden Jeep? I jak ta cena wypada na tle aut cywilnych i innych wojskowych pojazdów? Tu trzeba patrzeć na konkretne kontrakty i czas. W lipcu 1941 roku Willys dostał kontrakt na 16 000 MB po $738,74 za sztukę. To jedna z najczęściej cytowanych liczb, bo pokazuje start pełnej standaryzacji. Dla porównania w tym samym okresie cywilne auto w USA potrafiło kosztować podobne pieniądze.
Narodowe Muzeum II Wojny Światowej podaje, że Ford Super Deluxe z rocznika 1942 kosztował około $920 jako nowy samochód. To porównanie jest uderzające. Wojskowy Jeep potrafi być tańszy od świeżego auta osobowego klasy średniej. Różnica wydaje się logiczna. Jeep był narzędziem bez cywilnych kosztów komfortu i wykończenia, projektowanym pod masowość. Z drugiej strony, kiedy patrzy się na kontrakty Forda, pojawia się wyższa cena jednostkowa. Przykład $975 za GPW w kontrakcie opisywanym przez Automotive History Foundation. A jeśli spojrzeć szerzej na koszty średnie w całym okresie wojny, istnieją opracowania przemysłu motoryzacyjnego w II wojnie światowej, które podają średni koszt wytwarzania w ujęciu programowym na poziomie około $1291,78 dla Willisa MA, MB. W praktyce więc Jeep startował z ceną około $739. Później koszty rosły przez zmiany specyfikacji, materiały, logistykę i dynamikę wojny. A w kontraktach różnych wykonawców potrafiły się różnić. Jeep był tani jak na wojnę i czasem kosztował mniej niż cywilny sedan. Skoro Jeep był tak masowy, to co go naprawdę utrzymywało przy życiu w systemie frontowym? Standaryzacja i wymienność. Nie chodziło tylko o to, że części pasują. Chodziło o to, że można zbudować magazyny, instrukcje, szkolenia i procedury napraw w oparciu o jeden typ sprzętu. Źródła zwracają uwagę, że znaczna część karoserii i elementów była dostarczana przez wyspecjalizowanych podwykonawców, na przykład wspomniany ACM dla body tabs, co ułatwiało spójność między Willisami i Fordami w skali programu. Dodatkowo Jeep był między kategoriami, nie był ciężarówką jak Dodge WC czy GMC, które dźwigały inne zadania, ale tam, gdzie liczyła się szybkość reakcji, łączność, dowóz małej logistyki, był nie do zastąpienia. Źródła porównujące go z Dodge WC podkreślają różnicę roli. Jeep to lekka wszechstronna platforma. Dodge WC to pojazd do cięższych zadań logistycznych. Jeep działał, bo był elementem systemu, nie samotnym bohaterem. Jak dziś uczciwie opowiedzieć o Willisie z II wojny światowej bez mitu? Mówiąc wprost, to był pojazd, który wygrał przez pragmatyzm. Wytworzono go w setkach tysięcy, w sieci fabryk, z przemyślaną standaryzacją. Dostarczono go sojusznikom w ogromnej liczbie, w ramach programu Lend-Lease, gdzie liczby idą w dziesiątki i setki tysięcy sztuk, w różnych kategoriach transportu. Kosztował mniej lub podobnie do cywilnych samochodów klasy średniej, bo był maszyną oszczędną w konstrukcji i produkcji, a nie komfortową. A jego żywotność w warunkach walki bywała liczona w miesiącach. Nie dlatego, że był słaby, tylko dlatego, że wojna niszczy sprzęt szybciej niż mechanika. J.B. Willis nie jest legendą dlatego, że był niezwyciężony. Jest legendą dlatego, że się sprawdził. W projekcie, produkcji, logistyce i w realnym, brutalnym i koszmarnym świecie frontu. A wy co myślicie o Jeepie? Prawdziwa legenda czy przypadkowy bohater? Podzielcie się proszę swoją opinią w komentarzach. A jeśli nie chcecie ominąć następnego odcinka, to możecie zasubskrybować kanał. I do następnego!